Cześć, z tej strony Mariusz z Okiem Plecaczka. Dziś w odcinku prezentacja i montaż oraz krótki test urządzenia Aochi C6 Pro, które otrzymaliśmy dzięki firmie Aochi. Jest to zestaw uniwersalny nie tylko do motocykli BMW, bo do tej pory takie tylko prezentowaliśmy na naszym kanale, ale jest uniwersalny, także pasuje do każdego motocykla. I tym razem zamontujemy go do R1250 RT. Ale na początek prezentacja samego urządzenia. Jeśli chodzi o opakowanie, zestaw, tutaj zaprezentujemy, zawiera 6-calowy dotykowy wyświetlacz, dwie kamery 1080p, przednia i tylnia. Tak jak mówiłem, jest to bezprzewodowy CarPlay Android Auto, technologia łączenia Bluetooth i Wi-Fi, łączenie z telefonem i zestawem interkomu. Ma też wbudowany GPS do rysowania tras, kartę pamięci. Dodatkowo są czujniki ciśnienia przód-tył, nagrywanie i wodoszczelność IP67. Tak, przyglądnijmy się, co zawiera cały zestaw. Sam ekran 6 cali czy 6,25 cala jest bardziej poziomy. Z tyłu mamy już podłączone wszystkie wyjścia, czyli tutaj mamy zasilanie, kontroler, tylnia kamera i przednia kamera, czyli 4 wejścia. Tu wbudowana antena GPS. Tu na dole miejsce na kartę pamięci. Tak, i następna rzecz to jest opakowanie pełne dodatków. Tak prezentuje się cały zestaw. Mamy okablowanie, kamery, mocowania i samo urządzenie. Tutaj już przyniosłem sobie powerbanka, także podłączymy sobie to. Tutaj dodam, że można sobie zamówić od razu logo, które producent wgra. Także tak wygląda sam ekran. Powiem szczerze, dość jasny, bardzo czytelny, takie pierwsze wrażenie. Dobra, spróbujemy sobie połączyć urządzenie z telefonem. Mamy wykryte. Powiązujemy. I chyba już się sparowało. Dźwięki i połączenia. Dobra. To teraz tutaj. Tutaj. I chyba wszystko się udało. Już witam z garażu. Część druga. Będziemy montować zestaw Aochi C6 Pro na motocyklu R1250 RT. Tak, zaczniemy sobie od demontażu szyby i drugiej nawigacji. Udało nam się zamontować i zamocować urządzenie. Tak działa amortyzacja, więc mam nadzieję, że to będzie dość dobrze działało. Więc tak, spróbujemy sobie puścić pilota z jednej strony i zasilanie, a kamerki sobie przeciągniemy z drugiej strony. Założymy szybę. Przystępujemy do podklejenia. Spróbujemy sobie to odtłuścić i mniej więcej na środku przymocować. Teraz tak, to trzeba troszkę przesunąć. Dobra, w tej pozycji będzie ten pilocik. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dobrze widać.
Tak to będzie wyglądało. Dobra, w tak zwanym międzyczasie zamontowaliśmy pilota. Zostało nam jeszcze poprowadzić kabelki. A teraz tylnia kamerka. Już sobie przedłużyłem kabel, co nie jest trudne. Tutaj. Aha. Dobra. W tym miejscu, czyli centralnie, że mamy tylna kamerka, pilocik, jeszcze możemy to przełączyć. Tak wygląda rzut na dwie kamery, przód, tył, przód, tył, albo tył, przód, jak kto woli. Spoko. No i przednia kamerka. Dobra, pochowaliśmy wszystkie kable. Także całość prezentuje się tak. Pilot. Tutaj poprowadzony tak jak oryginalne przewody. Ukryty. Także tak to wygląda. Sama baza, urządzenie z daszkiem na daszku. Tak jak wcześniej prezentowałem, zamontowałem wstępnie kamerę przednią. Tutaj udało się poprowadzić kabelki. Zasilanie podpięte. Tak to prezentuje się z przodu. To mamy przód, kamera, pilot. I tutaj pod siedzeniem wzdłuż pociągnięte przewody. Tutaj wychodzą, jeśli chodzi o tylnią kamerę. Specjalnie są spięte jeszcze z elektryką kufra centralnego, tak żeby w momencie wypinania zapamiętać, żeby to odpiąć, nie wyrwać kamery. No i kamera centralnie tutaj umieszczona z tyłu na kuferku. Tak, dzisiaj w końcu mamy pogodę. Zamontowane IoT na RTK-u i rozpoczynamy jazdy testowe. A jeśli chodzi o trasę, ustawiamy sobie jakąś przykładową. A od razu możemy sobie włączyć kamerki. Mamy kamerę z przodu. Przełączamy, mamy dwie kamery. Ale szczerze patrząc na wyświetlacz, dość ładnie się prezentuje ten obraz. Jak widzimy, dość wzorowo nas prowadzi nawigacja, standardowo mapy Google'a. Natomiast tutaj nie mamy sterowania z Wonderwheela, tak jak w przypadku nawigacji dedykowanych do BMW i z uchwytem, współpracujące z uchwytem GPS. Także tutaj nie pozmieniamy sobie żadnych parametrów, czy nie poustawiamy przybliżeń. Tutaj musimy liczyć na dotyk. Z pilota to tylko kilka funkcji tak naprawdę działa. Tutaj od razu pilotem sobie przełączamy, możemy zadzwonić do kogoś, włączyć muzyczkę lub ją zatrzymać. Drugi przycisk to jest przełączanie się między widokiem z nawigacji a widokiem z kamer i trzeci przycisk to jest zmiana kamery, z której, czy podglądu kamery, czyli mamy tył, dzielone, przód, tył, jeszcze raz tył, przód i przód. Tak to wygląda. I powrót do nawigacji. Także takie, można powiedzieć, funkcje oferuje pilot. Jeśli chodzi o sam ekran, czytelny, myślę, że dość dobrej wielkości. Natomiast jeśli chodzi o czytelność kamery, dość fajnie to wygląda. Taki szybki przegląd menu sobie zrobimy. Jeśli chodzi o język, to niestety nie ma tutaj języka polskiego. Mamy ustawienie czasu, wybór jednostek prędkości, podłączenie telefonu, funkcja, czy podczas klikania mają być dźwięki, Wi-Fi,
czujnik ciśnienia, tu mamy wygaszacz ekranu, dane GPS, auto jasność wyłączmy, nie chcemy formatować, mamy tak formatowanie dane karty SD, formatowanie całkowite urządzenia i dotykowy ekran, jasność, głośność i tutaj mamy menu główne, czyli mamy rekorder, mamy Android Auto podpięty, działają też inne nawigacje. Myślę, że jeśli chodzi o takie urządzenie Android Auto w cenie do 1000 zł, to jak najbardziej godne polecenia. Jakość kamer, jeśli chodzi o dzień, moim zdaniem dobra, są to kamery Full HD czy 1080p. Myślę, że nie najgorzej to wygląda. Podłączymy sobie za chwilkę urządzenie, czy sparujemy sobie z urządzeniem. Tak naprawdę najszybciej trzeba włączyć Bluetooth. Włączamy sobie aplikację Kaycam. Łączymy się z kamerą. Jesteśmy połączeni. I teraz jeśli chodzi o nagrywanie, to sobie zatrzymamy. OK. I zgramy sobie przód. Mamy pobrane. I w tym momencie po pobraniu dopiero na telefon tak naprawdę pokazują nam się wskazania. Mamy właściwą wysokość nad poziomem morza, prędkość jaką jechaliśmy i mniej więcej ścieżkę, którędy poruszaliśmy się na mapie. Także tak to wygląda. Tak słowo podsumowania. Kolejny Apple CarPlay Android Auto, który testujemy. Tym razem jest to Aochi C6 Pro w wersji z kamerami, w wersji z czujnikami ciśnienia. Jeśli chodzi o urządzenie, no ekran na pewno dość jasny. Mamy w zestawie daszek, więc tutaj dzisiaj mamy słoneczko, ale jest on czytelny dla kierowcy. Jeśli chodzi o kamery, no, wygląda na to, że jakość też jest bardzo dobra do takich zastosowań stricte do nagrywania tego, co się dzieje przed nami, za nami. Ja tu widzę jeszcze jedno zastosowanie podczas cofania, na przykład tym motocyklem. Patrzeć, co jest z tyłu. I takie zastosowanie tutaj widzę, jeśli chodzi o tylnią kamerę. Przednia kamera, no taka typowy rejestrator jazdy, czyli tego, co się dzieje przed nami. A jeśli Wy jesteście zainteresowani zakupem tego typu urządzenia, tak żeby bezpiecznie przechowywać swój telefon gdzieś w schowku, w kieszeni, to zapraszam na stronę producenta aochi.com. Tam możecie skorzystać z rabatu 22%, wpisując podczas realizacji zamówienia w miejscu, gdzie jest miejsce na wpisanie kodu rabatowego, okiem plecaczka, i to upoważni Was do zakupu ze zniżką. Także zapraszam do zakupów. Jeżeli zastanawiacie się nad urządzeniem, kilka tych urządzeń już przetestowaliśmy, to jest jedno z nich. Jest dość bogato wyposażone, jeśli chodzi o akcesoria, za, myślę, rozsądną cenę. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, spostrzeżenia dotyczące tego modelu urządzenia, czyli Aochi C6 Pro, to zapraszam do zostawiania komentarzy, zadawania pytań. Postaram się sprawdzić, odpowiedzieć, przetestować. Dzięki za uwagę i do następnego.